Witam. Oto opakowanie firmy Rotring. Ma już swoje lata, kilkadziesiąt na pewno. W środku kartonowy taki piórniczek, można powiedzieć, bez specjalnych napisów, na klapkę, i po otwarciu widzimy, że tutaj jest multipen. Pod spodem mamy instrukcję obsługi tego urządzenia. Jest to multipen czteroelementowy, tak można powiedzieć. Obecnie właściwie bardzo rzadko, chyba tylko na rynek japoński produkowane są czteroelementowe, natomiast trzyelementowy bez problemu znajdziemy w Europie. I tak się to z grubsza prezentuje opakowanie, a co do samego multipena, to tutaj widzimy, jak on wygląda. Klasyczny czerwony pasek biorący się od nazwy, i tutaj widzimy, że mamy taki tutaj rysik do ekranu, długopis, ołówek i drugi długopis, czyli czwarty element. Jest także na końcu gumka, maciupeńka, ale jest, i od tej strony tutaj już nic się do ołówka nie ładuje. Natomiast naciskamy i wysuwa się jeden z wybranych elementów. To jest taki grawitacyjny sposób wyboru. Tu jest taki przycisk, który naciśnięty uwalnia ten element piszący, i wysuwamy poprzez obrócenie kolejny. To był ołówek, a tutaj mamy jeszcze czerwony, chyba czarny, i grafit oraz rysik do pisania po ekranach, ale już starego typu. Natomiast będzie można wymienić go na inny. Natomiast widać, że to był multipen dla firmy przeznaczony, bo mamy tutaj nazwę wygrawerowaną. Po odkręceniu to aluminium, tak mi się wydaje, lakierowane. Natomiast po odkręceniu widzimy 4 zamocowane tutaj elementy. To jest ten rysik po ekranach. Można go oczywiście wymienić na jakikolwiek inny wkład, także można mieć 3 długopisy i ołówek. Natomiast można też, jak to się dokupi, ołówek drugi sobie włożyć z inną grubością grafitu. Tu widać jeszcze zachowały się stare wkłady rotringowe. To tak zwana D1, czyli taki dość popularny standard tego typu urządzeniach. A więc tak wszystko to się wymienia. Co do ołówka, to trzeba to całe wyjąć i włożyć tam wkład. Tak samo się to wyjmuje ołówek, jak i długopisy. No i tak jak powiedziałem, grawitacyjnie, czyli musi się w górze znaleźć ten napis określający, co wysuwamy, i wtedy się wysunie właściwy. Porównam teraz z tym wspomnianym przeze mnie aktualnie na rynku bardzo popularnym trzyelementowym multipenem firmy Rotring. Widać, że ten się różni tym, że ma obrotowy system wysuwania, nie grawitacyjny. No i tutaj widzimy 3 w 1, ma trochę inną konstrukcję, 6-boczny korpus i zaokrąglony z takim wzorkiem zapobiegającym poślizgowi palców. Jest tutaj zrobiona ta końcówka. Tak to porównanie starszego modelu z dzisiejszym wygląda. Ma on 14,5 cm długości, natomiast jeszcze sobie porównam. Tutaj centymetr średnica tego starego i waga 25 gramów z 3 wkładami w środku. Co do pisania, no to tu specjalnie cudów nie ma. Mamy wkład grafitu 0,5 mm, także to naturalnie w zależności od tego, jakiego rodzaju wkładu używamy, to pisze bardziej czarny lub mniej. No i oczywiście tutaj jeszcze ten wkład czarny tutaj troszkę pisze.
natomiast czerwony już chyba się wyczerpał i sobie nic tym nie popiszemy, ale tak jak mówię, wkłady D1 powszechnie dostępne i można je wymieniać. Mnie się bardzo podobają te starego typu właśnie multipeny. Tak jak już mówiłem, nie wiem dlaczego na rynku europejskim ich nie ma, natomiast z rynku japońskiego są piekielnie drogie. Na eBayu widziałem chyba w granicach 200 czy 300 zł. Chyba w okolicach 300 zł kosztuje. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.